Dzień dobry kochani, witam się z Wami kolejnego dnia mojego pobytu na Sycylii. Za mną widzicie stoi już nowy, wymieniony samochód. Dostaliśmy Skodę Kamiq i powiem Wam, że wypożyczalnia stanęła na wysokości zadania, dlatego że wymieniła nam ten samochód, a nie musiała. Firma, która wypożyczała nam samochód, się nazywa Loka Auto. Nie to, żeby to była jakaś reklama, ale naprawdę bardzo Wam polecam. Mega solidna firma. Praktycznie nic nie dopłacałem, nie zmienili mi ubezpieczenia, nie zmienili mi opłaty i powiem Wam, że za 250 zł samochód na tydzień czasu, nowy, 2000 chyba kilometrów ma przejechana ta Skoda, jest turbo wygodna, lepsza na pewno niż ten Fiat Panda. No wiecie, głównym problemem z tym samochodem wcześniejszym było to, że no niestety dwie walizki się nie mieściły i 4 osoby, więc podróż do Palermo 3 godziny w takich warunkach, no z walizką na kolanach, no nie przejdzie. Nie przejdzie, a tak naprawdę to w sumie to moja generalnie była wina, no bo wynająłem mały samochód, no to czego się mogłem spodziewać, że 2 walizki wejdą. W sumie to planowałem, że wezmę torby, nie walizki, więc tak naprawdę to ja tutaj chyba najbardziej zawiniłem. Natomiast no, co jest turbo fajne, że wypożyczalnia podeszła do tego w ten sposób, że to oni są odpowiedzialni za to, że ja się nie mogę zmieścić, no i wymienili mi bez żadnych kosztów na samochód klasy wyższej, no i oczywiście bez żadnych dodatkowych opłat, więc propsuję tą wypożyczalnię i polecam Wam serdecznie Loka Auto. Lecimy w tej chwili na wulkan Etnę. Mam wykupione bilety na kolejkę linową i zobaczymy dzisiaj Etnę, Catanię i no, wszystko to, co uda mi się dzisiaj jeszcze zwiedzić. Słuchajcie, tam w oddali stoi mój samochód, parking kosztuje 5 euro, a tutaj jesteśmy u podnóży Etny, najwyższego i największego stratowulkanu w Europie. My jedziemy kolejką linową na jakieś 2500 metrów, tam chwilę pobędziemy i lecimy dalej. Tu na dole w tych budkach znajdują się firmy, które organizują wycieczki nieco wyżej niż ten kończący punkt kolejki linowej. Możecie dostać się pod sam wulkan. Jak widzicie, jest tutaj dużo śniegu i powiem Wam, że różnica między tutaj Catanią to jest jakieś 15 stopni różnicy, bo w Catanii jest w tej chwili jakieś 15-16 stopni, natomiast tutaj jest jakieś 1,5 stopnia. Tu po drodze mijałem ludzi, którzy wspinali się tutaj do tego punktu, który ja osiągnąłem, jadąc tą właśnie po lewej stronie, widzicie, tą kolejką linową. Szacunek dla tych ludzi, bo naprawdę strome podejście i widziałem, jak się męczyli. Niektórzy to po drodze leżeli normalnie na tej drodze, odpoczywali, łapali trochę powietrza. Mamy tutaj 2 wyciągi i możliwość zjazdu na nartach. Ośrodek północny to tam są ze 4 wyciągi i to jest na wysokości 2336 metrów. No i macie ponad 10 km tras tutaj do zjeżdżania, a ośrodek południowy to jest 5 wyciągów i leży na wysokości 2604 metrów i tam macie nieco mniej tras, bo jakieś 6,5 km. Słuchajcie, jest tak zimno, ja tutaj mam cały ekwipunek, włącznie z dronem na plecach i aparatem, kamerą do nagrywania, ale jest tak zimno mi w ręce, że chyba nie będę wyjmował tutaj tego sprzętu, jeśli chodzi o aparat fotograficzny. Nagram Wam telefonem. Jeszcze teraz do butów dostał mi się śnieg. Chciałbym odpalić drona, muszę gdzieś się tutaj usadowić, bo nie wiem do końca, czy mogę odpalać, czy nie mogę. Podobno w internecie czytałem, że
w ogóle nie wolno wjeżdżać tutaj z dronem, co okazało się nieprawdą. Nikt tutaj nic nie sprawdza. Pytałem się na dole tych przewodników, mówi, że jak mam małego drona i w ogóle jeżeli mam jakiegoś takiego normalnego drona, nie za dużego, to mogę sobie tutaj popuszczać. No i właśnie idę się usadowić gdzieś i go odpalić. Fajnie, fajnie, bardzo fajnie, że dzisiaj wylądowałem na wulkanie i fajnie, że to się wydarzyło w ten dzień, 13 lutego, ponieważ mam urodziny i podróżniczo wydaje mi się, że lepiej nie mogłem sobie wymarzyć swoich urodzin, ponieważ spędzam je z rodziną i spędzam je na Sycylii, na wulkanie Etna, dosłownie kilkaset metrów od aktywnego, ziejącego lawą i dymem wulkanu. Co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Stąd będę próbował puścić drona. Mam nadzieję, że reszta atrakcji dnia dzisiejszego, tak jak mówiłem, się też fajnie sprawdzi i zapamiętam ten dzień do końca życia. Wszystkiego najlepszego dla siebie sobie życzę i dla Was też dużo zdrówka. Pamiętajcie, zdrowie najważniejsze, reszta przyjdzie sama. Tyle z tych mądrości. Puszczam dron. Kilku sekund mgła naszła i kompletnie nic nie widziałem. Nie wiedziałem, gdzie ten dron jest, a tu jest, tak jak widzicie, pełno kabli i ta odległość, która jest mierzona przez drona, przez czujniki drona od powierzchni, może szybko ulec zmianie, a poza tym jak jest taka mgła, no to niestety i czujniki nie bardzo działają, więc nie chciałem się wbić w jakieś tutaj systemy odnośnie tutaj tych wyciągów. Druga sprawa, powiem Wam, że ręce mi zmarzły i tutaj strasznie się łazi po tym śniegu, ponieważ jestem w samych adidasach. O, tak widzicie. I zapadam się co chwilę tutaj na tej powierzchni i sam się zastanawiam, czy tak dyszę i tak mi jest ciężko, ponieważ teren taki jest dosyć ciężki, czy po prostu na tej wysokości tak mój organizm reaguje. Dlatego, że pierwszy raz w sumie jestem na wysokości 2,5 tysiąca metrów i ten oddech jest, no nie jest taki sam jak na powierzchni tutaj płaskiej, niżej tam na dole. Druga sprawa, też obawiałem się trochę, jak zareaguje mój organizm, bo tam trochę z ciśnieniem mam problemy, a tutaj niestety odradzali wjazd na tą kolejką tutaj na górę, nawet na te 2,5 tysiąca metrów, ludziom, którzy mają problemy z ciśnieniem, z sercem, no i przede wszystkim mają zabronione tutaj wjazd kobiety w ciąży, więc coś, ta temperatura jest jednak odczuwalna. Inna sprawa jest taka, że ręce mi tak zmarzły od sterowania tym dronem, do tego takie wilgotne powietrze, przyszło wiatr i przedmuchało mi tak paluchy, że idę się napić czegoś gorącego. No i co? I wracam za chwilę z powrotem tutaj. O, nie wiem, czy to w ogóle widać, bo tak
tak się obraz zmienił diametralnie. Teraz znowu słońce wyszło i przegania te chmury. Zjeżdżam na dół, tam gdzie cieplej i tam gdzie lubię przybywać, czyli w cieplej i w słońcu. Zimę to ja mam u siebie, więc nie będę się tutaj rozkoszował nią za mocno. I co? No i dalej kontynuuję podróż. Do zobaczenia wkrótce. Słuchajcie, po wyjściu tutaj z kolejki natraficie na włoskie alkohole. O. I darmową degustację. Pani tutaj nas namówiła. Skusimy się na migdałowy likier. I co fajniejsze, to są tutaj takie figurki zrobione z lawy wulkanicznej, tej zastygłej oczywiście, które na pewno też się skuszę, bo wyglądają nieziemsko. A poza tym myślę, że to jest fajna pamiątka z Sycylii, no bo co innego można bardziej oryginalnego, unikatowego kupić na Sycylii, jak nie wyroby z lawy. In Italy, I think so, is the very popular pistachio, yeah? Yeah, because in And Sicily we have the city of pistachio, Bronte. Yeah, because in Poland it's not popular, it's not common, you know, to use. Because the pistachio from Sicily is different than the other pistachio. It's a good quality, it's more sweet. Yeah, but you more know, taste. we prefer for dinner for the different cousins. We prefer rather dry, dish, not sweet. We don't mix the sweet, for example, No, some but sandwiches. this is not sweet. This is salty. It's a salty. pistachio pesto, no pasta. So That's maybe- pasta pistachio. This is pesto pistachio. So maybe I Salty should for try. spaghetti, for meat. You want to try? Yeah, maybe I try. Oh. Thank you very much. Thank you for help and thank you for agreement to see and watch. You're welcome. Thank you. See you soon. Bye. Bye bye. Na dole, słuchajcie, biznes się kręci. Wypożyczalnie nart. Tam widzieliście, był obok stok się zaczynał. Ogólnie spoko. Naprawdę fajnie, mimo tego, że teraz się przejaśniło trochę, ale mimo wszystko nie widać tego wulkanu. Wydaje mi się, że nawet w zimę jest to bardzo, bardzo fajna atrakcja, żeby tutaj wjechać tą kolejką na górę i popodziwiać w porze zimowej wulkan i te mniejsze tutaj te kratery. Zatrzymałem się tutaj na chwilę po drodze, ponieważ chciałem nagrać trochę tutaj tego otoczenia, tych skał lawowych, ale co mnie tutaj przyciągnęło, powiem Wam, że przypomniało mi się, że ludzie używali tutaj tego pyłu, tych skał, tej lawy zastygłej do budowy kiedyś domów i tutaj widzicie, być może jest to konstrukcja, która kiedyś została rozpoczęta i nieskończona, a może kiedyś po prostu był to jakiś dom, natomiast uległ on zniszczeniu i pozostałości zostały przy drodze i można sobie tutaj wejść, podziwiać, jak to wszystko było zrobione. W ogóle jaki czarny tutaj ten żwirek jest, aż się przykleja do butów, taki gęsty. Tak to wygląda. Zaraz Wam pokażę. Tu jest ten dom, tu są pozostałości jeszcze kolejnego, a tam, tak jak Wam pokazywałem na zbliżeniu, w oddali jeszcze widziałem konstrukcję całkiem dobrze zachowaną, trzeciego domu, więc może ktoś tu kiedyś mieszkał, ale niestety wulkan nie pozwolił mu na dalsze kontynuowanie swojego życia w tym miejscu. Nie wiem, mogę tylko przypuszczać.
Spójrzcie tylko na tą mgłę, jak ona nachodzi, normalnie jak z horroru. Zobaczcie, za chwilę drogi nie będzie widać. Ale to wygląda. Chyba muszę się ruszyć, bo zobaczcie tutaj, za chwilę będę miał problemy z wyjazdem, bo tak szybko nachodzi ta mgła i idzie i do góry, i do dołu, wszystkie strony. Tam za moimi plecami możecie zobaczyć, jak szybko się przemieszcza, że mogę mieć problemy z wyjazdem. Zobaczcie, tutaj jest samochód, już go nie widać. Patrzcie, to co wam mówiłem. To co wam mówiłem. Ja pierdolę, chyba nie wyjadę stąd. A tutaj muszę uważać na te kamienie, bo tutaj tędy idzie główna ulica. Tutaj mam taki wyjazd i są takie kamienie, które muszę widzieć, bo jak najadę na nie, to będzie katastrofa. Słuchajcie, samochodu już prawie nie widać. Muszę poczekać, aż ta mgła przejdzie, bo w tej chwili to już nic nie widzę. No ale wykorzystam to, chrupnę sobie kabanosa tarczyński, żeby nie było, z chlebem, bo śniadanie dopiero teraz wjechało, nie było wcześniej czasu. No i generalnie jakieś tam obiady czy kolacje to sobie jemy w knajpach, a śniadania tak na szybko sobie organizujemy sami, coś tam z domu wzięliśmy. A druga sprawa jest taka, że szkoda trochę czasu, bo jednak w zimę to te słońce zachodzi o godzinie tam 16-17, więc no naprawdę ten czas leci strasznie szybko. Zdążyliśmy wyjechać z domu, była godzina, nie wiem, ja planowałem, żeby być na 9 rano tutaj. Może lepiej, że na 9 nie byłem, bo mgła pewnie byłaby jeszcze większa. A tak to coś zobaczyłem. Natomiast byliśmy tutaj pewnie gdzieś o 11, bo po 10 chyba wyjechaliśmy z domu. A już jest godzina pierwsza czy pół do drugiej. Zostało mi raptem ze 2-3 godziny do zwiedzania. I chciałbym właśnie zobaczyć Katanię. No dlatego śniadania w biegu, w samochodzie. Ja, tak jak i reszta familii, każdy już do tego jest przyzwyczajony. Nie ma wstydu, czas goni, czas najważniejszy. Lecimy do Katanii. Pojedzone, lecę dalej. No nic, spróbuję tutaj stąd jakoś wyjechać, bo ta mgła to chyba za szybko nie minie, a tak jak wam mówiłem, czas leci. Do zobaczenia wkrótce w nowej, następnej lokalizacji. Zobaczcie, jadąc po drodze trafiłem na takie podwórko. Te cytryny to jest nic niezwykłego. Tu jakaś wieżyczka też jest ok. Ale patrzcie dalej, co się dzieje. Jaką gość ma fantazję. Tu jakieś krasnale w klatce. Tam jakaś też rzeźba. Tam jakieś dzbanki. Tu jakieś też przedstawienie. A najlepszy jest dalej, bo są jakieś figurki Jezusa, Marii z dzieciątkiem, tu jakieś coś ze szkła, tam jeszcze jacyś ludzie uwięzieni, a tutaj jakieś krasnale pod strzechą. No to wszystko na takim zwykłym podwóreczku. Śmieszne, co? Dotarłem, słuchajcie, w końcu do Katanii. Jestem na głównym jej placu, na placu, który się nazywa Piazza del Duomo. Tam w oddali widzicie taką okrągłą kopułę, to jest kościół Świętej Agaty, natomiast tutaj naprzeciwko widzimy katedrę Świętej Agaty. W tej chwili nie można wejść na taras widokowy tej katedry, bo dopiero od 15:30. Jeżeli tu jeszcze będę w okolicy, na pewno skorzystam i
wejdę, zobaczę jak wygląda z perspektywy tutaj tarasu widokowego katedry miasteczko. Jako ciekawostkę Wam tylko powiem, że katedra Świętej Agaty została zbudowana na miejscu dawnego XI-wiecznego kościoła, który w 1693 roku został zniszczony w wyniku trzęsienia ziemi. No i obecnie wygląda to mniej więcej tak. Być może to jest jakieś wcielenie Świętej Agaty, która pilnuje swoich relikwii, ponieważ w tym kościele znajdują się szczątki Świętej Agaty i każdego roku 5 lutego jest duża fiesta, które celebruje całe miasto, turyści i te szczątki są wynoszone tutaj na plac i idą tutaj całą procesją, ludzie śpiewają i starają się uczcić jej pamięć. A centralnie tutaj naprzeciwko kościoła znajduje się fontanna, która się nazywa Del Elefante i tutaj widzimy słonia na cokole i ten słoń zbudowany jest z lawy, z zastygłej lawy. Ja niestety nie zdążyłem tutaj na ten festiwal z okazji Świętej Agaty, dlatego że, tak jak mówiłem Wam, odbywa się on 5 lutego, ja byłem tutaj 11 lutego, no ale zawsze jeszcze jest szansa w sierpniu przyjechać, bo w sierpniu odbywa się kolejny festiwal poświęcony tej patronce miasta. A zapytacie się, dlaczego ta patronka jest czczona 2 razy w roku? Ano dlatego, że pierwszy festiwal w zimie, który się odbywa, jest poświęcony ku czci śmierci Świętej Agaty. Natomiast ten drugi festiwal, który odbywa się w sierpniu, jest dla uczczenia pamięci dnia powrotów jej szczątków do Katanii, ponieważ zostało one skradzione przed laty przez generała Giorgio Magnace i wywiezione do Konstantynopola i przeleżały tam 86 lat. Chciałbym kiedyś przyjechać tutaj w tym czasie i zobaczyć, jak oni to obchodzą. Z tego co wiem, to tutaj na festiwalu jest taka parada świeczników, która się nazywa La Canderole. Takie ogromne, duże świece po 400-900 kg są noszone przez kilku mężczyzn. No, myślę, że tam 4-6 mężczyzn niesie te świece i taka procesja idzie przez całe miasto i tak to się odbywa. Ciasto. Ale słodkie, tak mnie zemdliło, że masakra, nie wiem co mam powiedzieć, tak niedobre jest. Powiem Wam tak, to jest pierwszy i ostatni raz, kiedy próbuję ten deser. Deser się nazywa Cycki Świętej Agaty. Jest to bardzo charakterystyczne ciastko dla Katanii, związane tutaj z jej patronką. Za chwilę Wam powiem, jak wyglądała tutaj legenda, jeśli chodzi tutaj o Świętą Agatę. Póki co nie polecam tego ciastka. Warto raz spróbować, no bo jak jest się w Katanii, to nie można przejść obojętnie obok tego deseru, ale na dłuższą metę jest niezjadliwy. Pozdro. Jest to jeden z niewielu zabytków, które przetrwało 2 potężne kataklizmy. Pierwsze zdarzenie miało miejsce w 1669 roku, gdzie miasto zostało zalane lawą, natomiast drugie było w 1693 roku i było to trzęsienie ziemi, wskutek którego ucierpiała bardzo duża liczba mieszkańców, bo prawie 2/3 mieszkańców zginęło. A tak jak wygląda tutaj okolica wokół tego zamku Ursino, jak wygląda w ogóle Katania, jest to w dużej mierze zasługa mieszkańców miasta, a przede wszystkim głównego architekta Katanii, czyli Giovanni Baccariniego, który między innymi odbudował Piazza del Duomo, Piazza Universiteta,
katedrę Świętej Agaty, nie katedrę, tylko kościół, przepraszam, opactwa Świętej Agaty, minorytów i wiele, wiele innych części miasta. Jeszcze cały czas jest widno. Przeszliśmy teraz z zamku Ursino do teatru Massimo albo Odeon. Nie pamiętam, już mi się to wszystko teraz myli. W każdym razie z tej strony, co przyszliśmy, jest zamknięte. Postaramy się tutaj obejść, bo tutaj pani bardzo fajnie mi tłumaczyła. Bardzo się starała, bardzo po włosku mówiła, a czym bardziej mówiła po włosku, tym ja mniej rozumiałem, ale na migi pokazała co i jak. Nie znała angielskiego. Jesteśmy w tej chwili w Odeon Romano, w takich dosyć ciekawym miejscu, ciekawych ruinach. Chyba jestem trochę za późno, dlatego że część tutaj tych atrakcji jest zamknięta. Jestem w tej chwili w podziemiach teatru Odeon. O, tutaj wychodzimy na zewnątrz. O. No ciekawe. Ciekawe, że się wychodzi nigdzie. W sumie to chyba jakaś restauracja jest, bo stały stoliki, ale było już zamknięte, więc pewnie już nieczynne. Idziemy dalej. Spójrzcie, w dole jest ten teatr. Widać, że jakieś renowacje się tutaj odbywają, tutaj w Odeon. Natomiast zobaczcie, jak blisko są te kamienice. To samo się dzieje za mną. Zobaczcie, widać tutaj okna mieszkańców. Fajnie mieć taki widok i obcować tak blisko z kulturą każdego dnia. I fajnie, że ta historia jest na wyciągnięcie ręki. Słuchajcie, kościół Świętej Agaty jest w tej chwili otwarty. Jest już pod wieczór jakaś 17:30 i zobaczcie, jakie mam szczęście. Nie byłem tutaj na święcie i festiwalu ku czci Świętej Agaty, ale mam to szczęście zobaczyć te piękne świece, te lakanderole, które są wynoszone z kościoła 5 lutego i uczestniczą w tej celebracji. Zobaczcie, piękne miejsce, piękny kościół w takim przygaszonym świetle. Tutaj ta kamera moja trochę rozjaśnia, więc bardzo fajnie widać. Ja jestem też w okularach, ale to są okulary też korekcyjne, więc lepiej trochę widzę, mimo tego, że są to okulary słoneczne, ale nie będę świrował, zdejmę te okulary, bo pomyślą, że jakiś wariat do kościoła wszedł. Zobaczcie, dochodzimy tutaj do tych relikwii Świętej Agaty. Nie chcę tutaj też za dużo nagrywać i komentować, dlatego że tu ludzie siedzą w zadumie, oddają jej hołd, a ja jako taki nieproszony intruz nie chcę zakłócać spokoju. Sam sobie bliżej zerknę i wyłączam nagrywanie. Tam w oddali widać tą kopułę kościoła Świętej Agaty i widziałem, że taras widokowy już jest znowu otwarty, bo to jest chyba otwarty w jakichś godzinach rannych i potem popołudniowo-wieczornych. Natomiast ja jednak dzisiaj dam sobie spokój, zrezygnuję z tej wycieczki na górę, bo jestem trochę już zmęczony po dzisiejszym dniu, ale może poniedziałek, kto wie. Póki co idę dalej, idziemy zjeść sobie jakąś kolację, kolację i co, pewnie wieczór nas zastanie, mamy 45 minut do domu, wracamy i relaksujemy się i czekamy na kolejny dzień, bo jutro też są atrakcje. Jest godzina 21:30, dopiero dojechaliśmy tutaj do nas, do domu, a ja biorę się tutaj za rozpakowanie sprzętu, za zgrywanie, robienie backupu i dbanie o higienę, że tak powiem, nagrań, żeby mi tutaj nic nie umknęło, nic nie uciekło. Dzisiejszy dzień oceniam naprawdę super, bardzo, bardzo intensywny, dużo zwiedzone, trochę nagrane. Troszeczkę mnie wykończył tutaj ten ruch uliczny w Katanii, a co się działo, to za chwilę Wam powiem. Wezmę tylko rzeczy i
lecę do domu, wejdę na balkon, zobaczę, czy coś widać, jakaś fajna panoramka nocna, czy jakieś tutaj światła fajne w oddali miasta widać, zobaczymy, bo jeszcze tak naprawdę, powiem Wam, trzeci dzień, a ja wieczorem nie byłem na balkonie, bo tak późno przyjeżdżamy, że zanim zrobię te backupy, to ja już nie wiem, za chwilę idę spać i nie mam czasu na nic więcej. Dobra, biorę te gratki, lecę na balkon i jeszcze na sam koniec 2 słowa Wam powiem. Jestem już na balkonie, wszedłem, plecak zrzuciłem i podziwiam widoki z balkonu. Dzień super, super dzień. 13 luty, moje urodziny. Spędziłem naprawdę fajnie z rodziną i podróżniczo, można powiedzieć, wyśmienicie. Na sam koniec powiem Wam, co mnie na końcu dnia dzisiejszego dobiło. Dobił mnie ruch uliczny w Katanii. Powiem Wam, że takiego hardkoru to jeszcze chyba w żadnym mieście w Europie nie przeżyłem. To, jak są temperamentni Włosi, jak agresywnie jeżdżą, jak agresywnie wchodzą piesi na ulicę, jak skutery ci wjeżdżają pod samochód, trąbią, wszyscy trąbią, wciskają się, nie wiem, nie ma miejsca, ale on i tak się wciska, nie wiem, no, rower się nie wciśnie między ścianę a mnie, gdzie ja stoję do skrętu, a on się samochodem wciska i jeszcze ma pretensje do Ciebie, że mu nie ustąpiłeś. No, to jest szok, powiem Wam, to jest szok. Ja przez 30-40 minut gdzieś tam się przebijałem przez korki. Ja jestem tak wykończony, że cały dzień dzisiejszy mnie tak nie wykończył, jak to, co przeżyłem jeżdżąc samochodem po tym mieście. A żeby jeszcze było śmieszniej, to powiem Wam, że tacy turbo agresywnie jeżdżący to nie tylko są mężczyźni, ale i kobiety też, powiem Wam, że dają ostro jazzu i no nie patyczkują się, jeńców nie biorą. Tak samo jeżdżą mocno, agresywnie jak mężczyźni. Ta sytuacja dzieje się nie tylko w mieście, bo zauważyłem, że poza miastem, na autostradach, na takich właśnie terenach niezabudowanych, to jest taki sam hardcore jak w mieście. Ludzie jeżdżą tak szybko. Ja miałem wrażenie, że ja jedyny chyba jechałem w miarę przepisową prędkością. Ja nie wiem, gdzie są tutaj te fotoradary, nie wiem, czy stoi policja. Tu w ogóle żadnych patroli też nie widziałem, żeby stali na ulicy, łapali na jakieś radary. Nie wiem, jak to tutaj funkcjonuje. Natomiast jedno, co wiem, to w ciągu tych 45 minut, kiedy wracałem z Katanii do Letojani, czyli do miejsca, gdzie w tej chwili przebywam, no to chyba wszyscy, którzy byli na autostradzie, mnie wyprzedzili, włącznie z tirami. Tiry to już w ogóle jest osobny segment, osobny temat na osobny chyba vlog, bo ci to potrafią, jak w tunelu macie ograniczenie, wiecie, w górze macie przewiercony taki tunel, jedziecie tym tunelem, jest ograniczenie do 80, ja jadę tam, nie wiem, 90 powiedzmy na godzinę, a tir potrafi mnie wyprzedzić 110, 120, jeszcze mnie strąbi, że zawalam drogę, jadę prawym pasem 90 czy 100, gdzie ograniczenie mam do 80. No mówię Wam, że to jest... Ja pierwszy raz się spotkałem z czymś takim, żeby tak ostro, tak agresywnie ludzie jeździli, a do tego trąbili, to można porównać, jak nie byłem w Indiach, ale jak widziałem z innych vlogów podróżniczych, to podobna sytuacja jest, że tam wszyscy trąbią, tam nawet jeżeli nie popełnisz jakiegoś tam, wiecie, błędu, wykroczenia, to oni tak trąbią, ostrzegają cię, że jadą, że ty musisz im ustąpić. No to jest po prostu, albo ci światłami, tak jak na autostradzie, światłami tir mryga, albo ci trąbią i to jest taki chaos i taka męczarnia, że powiem Wam, że to mnie właśnie tak umordowało, ta prawie godzina w takim ruchu, gdzie tam jeszcze ostatnie punkty jeździłem, zwiedzałem, stałem w korkach, no to tylko się patrzyłem dookoła głowy, niby samochód mam ubezpieczony, ale wiecie, no jestem taki, można powiedzieć, w miarę odpowiedzialny i jeżeli samochód wziąłem w takim stanie, to chciałbym w takim samym stanie go oddać, a tylko patrzyłem, wiecie, oczy dookoła głowy i patrzyłem tylko, żeby ktoś mnie tutaj nie zarysował, nie wjechał, bo nie chciałem, nie potrzebowałem problemów. Ja tu przyjechałem fajnie odpocząć, spędzić czas, pozwiedzać, a nie wozić się po jakichś komisariatach czy innych, że tak powiem, sytuacjach związanych z uszkodzeniem samochodu. No ale nic, było, minęło, to z tym chciałem się z Wami podzielić. Też pewne mam przemyślenia, jeśli chodzi o
tutaj poruszanie się po mieście, bo powiem Wam, że no, tak jak chyba większość ludzi, pierwszy raz przyjeżdżając do Katani można dostać lekkiego szoku, chodząc po nocy po ulicach, czy tam wieczorem późniejszym. Natomiast potem kwestia 2-3 dni człowiek jest przyzwyczajony do pewnych sytuacji i czuje się naprawdę turbo bezpiecznie. Wszędzie są policjanci, karabinierzy, ci te... Jezus kochany, mi się zmęczony są kamery, więc nawet takie, powiem Wam, zakamarki są takie turbo oświetlone w każdym miejscu, więc człowiek myślę, że czuje się bezpiecznie. Po prostu tylko ten taki nawet nie wiem jak to określić, taki szok jest pierwszym razem jak się wbija do Katani i patrzy się tutaj dookoła, szczególnie na tych biedniejszych dzielnicach, które są docelowo, powiedzmy, w internecie nazywane tymi niebezpieczniejszymi dzielnicami, natomiast tam też nie czułem się jakoś tam wielce zagrożony, a być może miałem to szczęście, że mnie nieszczęścia ominęły. Tak czy inaczej, super spędzony dzień, nie chcę już więcej narzekać, chcę odpocząć. Nawet to nie jest narzekanie, po prostu podzieliłem się z Wami moimi odczuciami. Mam nadzieję, że Was nie umordowałem na sam koniec tego vloga, natomiast chciałem Was tylko ostrzec. Uważajcie, jeżeli wypożyczycie samochód, musicie się przyzwyczaić tutaj do tego ruchu, być mega spokojnym i opanowanym, bo i mieć oczy dookoła głowy, bo jest nie do opisania jest ten ruch. I jeszcze Wam powiem jeszcze jedną rzecz, Wam nie powiedziałem, bo to jak oni jeżdżą, a to jak respektują przepisy, to jest jeszcze inna sprawa, dlatego że często się zdarzało tak, że po prostu przejeżdżali na czerwonym, piesi na czerwonym, samochody na czerwonym, co tam jeszcze, no dużo takich dziwnych sytuacji, które jak człowiek wie, że tak powiem się przygląda temu, to jest trochę w szoku, przyjeżdżając z Polski, która moim zdaniem, no ten ruch, to wszystko jest takie ucywilizowane i wiecie, zupełnie inna przepaść. To trzeba tutaj przyjechać, być i zobaczyć, jak to wygląda, żeby mieć porównanie i żebyście wiedzieli, o czym mówię. Uważajcie na siebie, dostosowujcie się do ruchu, do warunków, które tutaj panują, bo szkoda tracić czasu na jakieś perypetie z wypożyczalnią, czy tam z policją i tak dalej, i tak dalej. No nic, żegnam się z Wami na dzisiaj. Idę, tak jak mówiłem, pewnie jest 5. raz już, idę zgrywać materiały no i co? No i cieszę się, że ten dzień tak fajnie mi wyszedł i mogłem się z Wami tutaj być, a Wy mogliście być ze mną i mogliśmy razem spędzić moje urodziny w Sycylii, w Katani. Pozdrawiam Was serdecznie. Do zobaczenia jutro. Cześć!